Dzień dobry. Hej. Znajduję się na Playa Vatis i dzisiejszy filmik dedykuję dla pewnych osób, one będą wiedziały o czym ja mówię, kiedy 22 lata temu przyjechaliśmy tutaj szukać pracy i właśnie zaczęło się tutaj od Playa Vatis i dzisiaj sobie przypomnę krok po kroku, jak to wyglądało. O, to jest właśnie ta Playa Vatis, czyli Square Vatis, można tak to tłumaczyć. On się wtedy cieszył, nie wiem jak teraz, ale z tego co widzę też taką reputacją nie bardzo, bo tutaj lubili się schodzić tacy narkomani cięższego kalibru, czyli heroiniarze. Teraz to nie widać, ale jak jest zmrok, to i wczoraj zauważyłem, tak się kręcą tutaj takie typy. No i tutaj przespaliśmy noc w jakimś hostelu. Teraz nie jestem w stanie poznać, który to był, ale tutaj, jak mówię, przespaliśmy noc i rano udaliśmy się pod polski kościół, gdzie teraz pójdę, znaleźć pracę. Nawiązując do reputacji dzielnicy, o proszę. Szczykawki się walają wszędzie. Tutaj jest taka miejscówka, którą chłopaki, którzy byli ze mną, znają. Tutaj, gdzie te motocykle stoją, stał taki autobus. I tu każdego dnia o godzinie 18 wydawano darmową fasolkę po bretońsku, chlebek i inne jedzonko dla ludzi, którzy mieli kłopoty finansowe, że tak powiem. No w tej chwili to się różni trochę. Sobie miejsce poznaję, ale dali jakieś hotele. Tego chyba nie było. A może i było, już w tej chwili nie pamiętam, ale policji na pewno nie było, a tam w głębi jest policja. No i motocyklów nie stało tyle, tylko stał taki autobus zaparkowany i on służył jako jadłodajnia. No i dotarliśmy do tego parku, on wtedy wyglądał inaczej, nie było tej zieleni. Tutaj wtedy dużo Polaków było, troszkę zasięgnęliśmy języka. No i pierwsze co, to trzeba było się pozbyć bagaży i bagaże zostawiliśmy tutaj, wtedy był polski kościół. Po schodkach do księdza pozbyliśmy się ciężkich toreb. No tutaj jeszcze się dowiem, czy to działa. I wtedy sobota, niedziela, dużo Polaków było. I rozmowy różnego rodzaju, kontakty, co można, jaką pracę dostać, albo co. No tu właśnie był polski kościół. Zobaczę, co jest teraz. Też jakiś widzę. Jest jakby do nabożeństw, ale nie jestem pewien, co to teraz może być. No jak mówiłem, tutaj zostawiłem bagaże. Po drugiej stronie był polski sklep, który w tej chwili jest nieczynny, ale jeszcze napisy można zobaczyć. A, coś tam jest, ale nie wiem, czy to jest sklep, zaraz się okaże. Jakaś hurtownia chyba. Auto jeszcze na polskich blachach. No i tutaj właśnie sklepik, można było wysłać stąd pieniążki. A tu na tym murze były ogłoszenia. Sprzedam, kupię itp. itd. No jest tutaj inny sklepik. Normalne. Ale o, ogłoszenia. Wszystko się przeniosło na tą stronę.
Ogłoszenia. Nie ma tego dużo. Praca. Jest praca w barze. Telefon. Zakrętło slagana Potrzebna. Jest pani. Po grecku telefony. Ogłoszenia są do pracy w biurze. Tak, w biurze. Już to widzę biuro. I pewno to jest też nawet Zakynthos. A może i gorzej. No i miejsce często odwiedzane przez nas to tak zwana zielona knajpka. No i z tej knajpki zostało tylko zielone logo. Zielona. Tak to wygląda. Ale co ciekawe, bo za rogiem jest druga taka knajpka, gdzie chodziliśmy, niebieska, też jest zamknięte. Znajduje się jakieś tam biuro, wczoraj patrzyłem, ale tutaj po drugiej stronie jest piekarnia i ona też wtedy była. Musi być bardzo dobra, bo przez 20 lat ona istnieje cały czas i widzę, dobrze sobie radzi. Nie będę tam przechodził, ale to jest to. O, tego nie było. Widzę nowy polski sklep następny, czyli jest więcej sklepów, sami swoi. Cukiernia polska, Polonia Market. O właśnie, to się wszystko przeniosło z tamtej lokalizacji, widzę w nową lokalizację i to wygląda tak nawet schludnie, te sklepiki. Produkty polskie. Tylko że twarze jakieś twarze nie polskie. Tu było polskie podróży, biuro podróży na górze i chyba coś tam jeszcze jest, bo widzę punkt do przesyłania MoneyGram. Później zobaczę. Ostatni rzut oka w tej części ulicy. Ogólnie widzę, że tu jest więcej takich biznesów jak było. Wtedy był właśnie jeden polski sklep i tyle. I to jeszcze prowadzony przez Araba, a teraz jest więcej. Następny jakiś tam optyczny sklep jest. No. A za chwilę pójdziemy do gwoździa programu. Miejscówki, gdzie wtedy spałem przez około 3 tygodnie, dopóki pracy nie znalazłem i miałem jakiś grosz, żeby sobie wynająć pokój. Zbliżamy się właśnie do mojego hotelu ówczesnego i on się znajduje tu, proszę Państwa. Nic z nim nie zrobili przez tyle lat, nie wyburzyli, nie wyremontowali. Jest. A moje okno to było tutaj takie rozbite koło tej reklamy. Tutaj miałem pokój. Nie wiem, tam też chyba była wtedy rozbita szyba, ale mniej. Na górze inni lokatorzy mieszkali. Dużo było. W porywach było paręnaście osób na tej nieruchomości. No, a widok miałem fajny na park. W parku byli rodacy, od rana winka pili i tak się tutaj życie toczyło.
Ostatnią miejscówką, co nagram, to jest, gdzie mieszkałem. Tutaj, tak już jak pracowałem w porządnej firmie na Olimpiadzie, w miarę kasa się zgadzała, to zaraz pokażę miejsce, gdzie mieszkałem. Tu się nazywa Cato Patrizia, taka dzielnica. Stacja metra też się nazywa Cato Patrizia. I to jest to właśnie miejscóweczka. Za dużo się nie zmieniło, tak z tego co patrzę. Powstały, tego nie było. No, ta kawiarnia była tutaj. Chodziłem na kawę. Tutaj sklep z komórkami, jak był, tak jest. Przypominają się stare czasy. Dobra, idę do domu. No i dotarłem na miejsce. To jest numer 51. I balkon, drugim piętro, ten taki szary, gdzie jest zakryty, sobie ktoś zakrył. Obok mieszkała taka babka starsza, ona już na pewno nie żyje. I tutaj właśnie nasz balkon. Na dole był kiosk, ale już go nie ma. Stary znajomy sprzedawał, czasami różnie to bywało, nawet na krechę dawał, czy tam papierosy, czy inne produkty, no ale nie ma, niestety. Ale ktoś mówił, że tutaj tragicznie, niebezpiecznie jest teraz. Wcale nie, podobnie jest, tylko że więcej jest mieszkańców przyjezdnych o ciemnym zabarwieniu skóry. Wtedy tak nie było. I tu już jest ulica Ahardon główna, po lewej stronie, a po prawej stronie stacja, którą właśnie opuszczałem przed chwilą, Cato Patrizia. Fajnie ulica wygląda, nie ma tragedii. Dużo restauracji, dużo biznesików, a tam w tym centrum, co byliśmy, Michali Woda, gdzie dużo Polaków było wtedy, no to tam się zgodzę. Tam opuścili opuszczone biznesy, nie ma już tyle Polaków, nie ma już tyle Bułgarów, Rumunów, co było, tylko zastąpili to miejsce inni mieszkańcy, którzy przyjechali ostatnimi czasy. Dobra, narka.